10 sowieckich maszyn, które Rosja ukrywa przed światem. Miejsce 10. Jak-141. Jakowlew Jak-141. Oznaczenie NATO. Freestyle był radzieckim eksperymentalnym myśliwcem V-TOL, zdolnym do pionowego startu i lądowania. Prace nad samolotem rozpoczęto w latach 70., a pierwszy lot poziomy odbył się w 1987 roku. Projekt powstał jako następca Jak-38, przeznaczony do operowania z lotniskowców ZSRR. Jak-141 był pierwszym na świecie myśliwcem V-TOL, zdolnym do lotu z prędkością naddźwiękową. Napęd stanowił jeden silnik turboodrzutowy R-79 V-300 z obrotową dyszą oraz dwa silniki nośne za kabiną pilota. Samolot osiągał prędkość około Mach 1,7, co było ogromnym postępem względem wcześniejszych konstrukcji pionowego startu. Maszyna miała nowoczesną jak na swoje czasy awionikę i systemy sterowania lotem przystosowane do trudnych faz V-TOL. Jak-141 wykonywał próby startów i lądowań na lotniskowcu Admirał Gorszkow. 5 października 1991 prototyp rozbił się przy lądowaniu i zapalił na pokładzie, po czym przerwano próby morskie. Program zakończono na początku lat 90. z powodu problemów finansowych po rozpadzie ZSRR. Czy ten samolot nie przypomina Wam czasem obecnego amerykańskiego supermyśliwca? W latach 90. biuro Jakowlewa współpracowało z Lockheed Martin, przekazując doświadczenia związane z V-TOL. Rozwiązania techniczne Jaka-141 miały wpływ na późniejsze konstrukcje zachodnie, a konkretnie na amerykański F-35B. Miejsce 9. K-84 Jekaterynburg. K-84 Jekaterynburg to rosyjski strategiczny okręt podwodny o napędzie atomowym SSBN, należący do typu Delta IV, czyli projektu 667 BDRM Delfin. Jednostkę zbudowano w stoczni Siewmasz w Siewierodwińsku, gdzie została zwodowana i wcielona do służby w 1985 roku. Początkowo nosiła nazwę K-84, a imię Jekaterynburg otrzymała w 1999 roku. Okręt jest częścią północnej floty i został zaprojektowany do długotrwałych patroli bojowych w Arktyce. Ma długość 167 metrów i pełną wyporność 18 000 ton w zanurzeniu. Jego głównym uzbrojeniem jest 16 międzykontynentalnych rakiet balistycznych R-29RM i R-29RMU Siniewa, każda z wieloma głowicami jądrowymi MIRV. Napęd zapewnia reaktor jądrowy OK-700, który umożliwia praktycznie nieograniczony zasięg operacyjny. Okręt charakteryzuje się wysoką kulturą akustyczną, co czyni go trudnym do wykrycia przez sonary przeciwnika. W grudniu 2011 roku K-84 został poważnie uszkodzony w wyniku pożaru w suchym doku, który objął gumowe powłoki dziobowej części kadłuba. Podczas prac spawalniczych zapaliło się drewniane rusztowanie ustawione wokół kadłuba jednostki. Na zdjęciach K-84 Jekaterynburg widzianego od przodu po pożarze wiele osób zwracało uwagę na coś dziwnego na dziobie. To nie była żadna tajna broń ani uszkodzenie reaktora, tylko osłona anteny sonarowej, kopuła sonaru, na dziobie okrętu, częściowo pozbawiona gumowej powłoki, anechoicznej po pożarze. Po długim remoncie i modernizacji, obejmującej systemy bojowe i rakietowe, powrócił do służby w 2014 roku. K-84 Jekaterynburg pozostaje jednym z kluczowych elementów rosyjskiego odstraszania nuklearnego. Miejsce 8. Obiekt 775. Obiekt 775 był radzieckim eksperymentalnym czołgiem rakietowym opracowanym na początku lat 60. XX wieku. Projekt powstał w biurze konstrukcyjnym Czelabińskiej Fabryki Traktorów (CTZ) pod kierunkiem Pawła Isakowa.
Pojazd został zaprojektowany jako bardzo niski czołg, aby zmniejszyć jego widoczność na polu walki. Konstrukcja przewidywała brak tradycyjnej wieży, co było bardzo nowatorskim rozwiązaniem jak na tamte czasy. Wysokość czołgu wynosiła zaledwie 175 cm. Dla porównania typowy sowiecki czołg w tamtych czasach, czyli pojazd T-62, miał 228 cm wysokości. Waga czołgu wynosiła 36 ton. Głównym uzbrojeniem obiektu 775 nie była klasyczna armata, lecz 125 mm gwintowana wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych. Czołg mógł wystrzeliwać m.in. pociski Rubin i Bur, naprowadzane radiowo. Zasięg wynosił 4 km dla przeciwpancernych pocisków kierowanych Rubin i 9 km dla pocisków Bur. Podwozie bazowało na zmodyfikowanych rozwiązaniach z czołgów serii T-64 z hydropneumatycznym zawieszeniem. Załoga liczyła tylko 2 osoby, które znajdowały się w specjalnej obrotowej kapsule wewnątrz kadłuba. Podczas testów ujawniły się poważne problemy z niezawodnością systemów rakietowych i ograniczoną świadomością sytuacyjną załogi. Ostatecznie obiekt 775 nie został przyjęty do służby, ale stał się ważnym etapem w rozwoju radzieckich koncepcji czołgów rakietowych. Miejsce 7. Program AUMAS. Program AUMAS był tajnym radzieckim programem załogowych wojskowych stacji kosmicznych, rozwijanym od początku lat 60. XX wieku. Program realizowało biuro konstrukcyjne OKB-52 Władimira Czełomieja, konkurujące z zespołem Korolowa. Celem AUMAS-u było rozpoznanie wojskowe z orbity, w tym obserwacja baz, portów i instalacji NATO. Stacje AUMAS były wyposażone w bardzo zaawansowane systemy optyczne i fotograficzne o rozdzielczości wojskowej. Stacje projektu AUMAS były wynoszone na orbitę za pomocą ciężkich rakiet nośnych Proton, głównie Proton-K, startujących z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Do transportu załóg i zaopatrzenia zaprojektowano specjalny statek TKS, który później wpłynął na konstrukcję modułów stacji Mir i ISS. Program AUMAS działał równolegle z cywilnym programem Salut, często pod przykrywką naukową. Z 7 stacji Salut umieszczonych na orbicie w latach 1971 do 1982 3 należały do programu AUMAS: Salut 2, Salut 3 i Salut 5. Jedna ze stacji AUMAS-2 była uzbrojona w pokładowe działo Nudelman Richter NR-23 testowane na orbicie. Broń zamontowana była na stałe, bez możliwości regulacji. Aby ją wycelować, należało manewrować całą stacją. Mimo sukcesów technicznych projekt był bardzo kosztowny i skomplikowany logistycznie. Program AUMAS zakończono na początku lat 80., ale jego technologie miały ogromny wpływ na dalszy rozwój radzieckich stacji kosmicznych. Miejsce 6. MIL V-12 Homer. MIL V-12 Homer, czyli Mi-12, był radzieckim, eksperymentalnym śmigłowcem ciężkiego transportu, zaprojektowanym przez biuro OKB Mila w odpowiedzi na potrzeby wojsk strategicznych ZSRR. Program rozpoczęto na początku lat 60., a pierwszy lot MIL V-12 odbył się w 1968 roku. Jego głównym zadaniem miał być transport ogromnych i ciężkich ładunków, takich jak elementy rakiet balistycznych, do trudno dostępnych rejonów bez infrastruktury lotniskowej. Zastosowano w nim unikalny układ poprzeczny z 2 6-płatowymi wirnikami nośnymi, umieszczonymi na końcach krótkich skrzydeł. Masa własna MIL V-12 wynosiła 60 ton, maksymalna masa startowa maszyny przekraczała 105 ton, co do dziś pozostaje rekordem w lotnictwie śmigłowcowym. Udźwig użytkowy wynosił ponad 40 ton, umożliwiając transport pojazdów, kontenerów i dużych ładunków wojskowych wewnątrz kadłuba. Napęd zapewniały 4 silniki turbośmigłowe D-25WF, po 2 na każdy wirnik, połączone skomplikowanym systemem przekładni.
Konstrukcja kadłuba była wzmocniona i ciśnieniowa, a ładownia miała objętość porównywalną z samolotami transportowymi tamtej epoki. W 1969 roku Mil V-12 ustanowił rekord świata, podnosząc ładunek 44 205 kg na wysokość ponad 2 km, co do dziś nie zostało pobite przez żaden śmigłowiec. Maszyna miała załogę liczącą do 6 osób, a awionika była jak na swoje czasy bardzo zaawansowana. Pomimo sukcesów technicznych, śmigłowiec był niezwykle skomplikowany, kosztowny w eksploatacji i trudny w serwisowaniu. Zmiana doktryny wojskowej oraz rozwój dużych samolotów transportowych sprawiły, że potrzeba takiego kolosa zanikła. Ostatecznie zbudowano tylko 2 prototypy. Program anulowano na początku lat 70., a Mil V-12 pozostał symbolem ambicji i możliwości radzieckiej inżynierii lotniczej. Miejsce 5. Obiekt 279. Obiekt 279 był radzieckim eksperymentalnym czołgiem, ciężkim, zaprojektowanym pod koniec lat 50. XX wieku. Jego konstrukcję opracowano z myślą o działaniach w warunkach skażenia radioaktywnego i trudnego terenu. Czołg wyróżniał się nietypowym, mocno opływowym kadłubem, który miał zwiększać odporność na falę uderzeniową wybuchu atomowego. Jedną z jego najbardziej charakterystycznych cech było podwozie z 4 gąsienicami, które poprawiały stabilność i mobilność na miękkim gruncie. Masa pojazdu wynosiła 60 ton. Uzbrojenie główne stanowiła potężna armata 130 mm M65 o dużej sile ognia. Obiekt 279 posiadał bardzo grube, wielowarstwowe opancerzenie, które zapewniało wyjątkową odporność na pociski przeciwpancerne. Wieża w najgrubszym miejscu miała 319 mm pancerza. Była zbudowana w podobny sposób jak kadłub. Czołg zapewniał załodze ochronę chemiczną, biologiczną, radiologiczną i nuklearną. Silnik o mocy ponad 1000 koni mechanicznych miał zapewniać czołgowi stosunkowo dobrą mobilność, mimo jego dużej masy. Pozwalał na osiągnięcie prędkości 55 km na godzinę, utrzymując zasięg na poziomie 300 km. Załoga składała się z 4 osób: dowódcy, kierowcy, działonowego i ładowniczego. Czołg nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej, ponieważ wkrótce po ukończeniu prototypu ZSRR zrezygnowało z rozwoju czołgów ciężkich. Miało to związek z ówczesną polityką Związku Radzieckiego. Dziś jedyny zachowany egzemplarz obiektu 279 znajduje się w muzeum w Kubince i jest uznawany za jeden z najbardziej niezwykłych czołgów, jakie kiedykolwiek zbudowano. Miejsce 4. Wahadłowiec Buran. Buran był radzieckim wahadłowcem kosmicznym, zaprojektowanym jako odpowiedź na amerykański program Space Shuttle. Program rozwijano w ścisłej tajemnicy od lat 70., a wiele jego szczegółów poznano dopiero po upadku ZSRR. Oficjalnie Buran poleciał tylko raz, w 1988 roku i zakończył misję idealnym automatycznym lądowaniem. Wahadłowiec wykonał 2 okrążenia Ziemi. W przeciwieństwie do amerykańskich wahadłowców, Buran odbył jedyny lot w pełni automatycznie, bez załogi na pokładzie. Startował na potężnej rakiecie Energia, a nie z własnymi silnikami głównymi, co odróżniało go od amerykańskiego wahadłowca. Choć z zewnątrz Buran był bardzo podobny do amerykańskiego odpowiednika, wnętrze, systemy i filozofia użycia były zupełnie inne. Systemy sterowania i lądowania uznawano za jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie w tamtym czasie. Przez lata spekulowano, że prawdziwym celem programu była przewaga militarna w kosmosie. Miał realizować misje wojskowe, takie jak przechwytywanie satelitów, inspekcja obiektów na orbicie, a nawet potencjalne przenoszenie broni. Program pochłonął ogromne środki finansowe, co przyczyniło się do jego zamknięcia po rozpadzie ZSRR. Jedyny egzemplarz zdolny do lotu, przechowywany potajemnie, został zniszczony w 2002 roku w wyniku zawalenia się dachu hangaru w Bajkonurze, kosmodromie ulokowanym na terenie Kazachstanu.
Dziś Buran uchodzi za symbol ogromnych ambicji technologicznych ZSRR, które wyprzedziły swoje czasy, ale przegrały z realiami ekonomicznymi. Miejsce trzecie. Projekt Ekip. Projekt Ekip był radzieckim, a później rosyjskim programem rozwoju nietypowego statku powietrznego w kształcie latającego spotka typu ekranoplan Lifting Body. Projekt rozwijano od końca lat 70., a intensywne prace trwały głównie w latach 80. i 90. Nazwa Ekip pochodziła od rosyjskiego określenia ekologiczny i ekonomiczny postęp, co podkreślało jego cywilne i transportowe ambicje. Konstrukcja Ekip miała dyskoidalny, spłaszczony kształt, znacząco różniący się od klasycznych samolotów. Maszyna wykorzystywała efekt przypowierzchniowy, pozwalający na bardzo ekonomiczny lot na małej wysokości nad ziemią lub wodą. Projekt zakładał krótki start i lądowanie, a nawet możliwość operowania bez klasycznego pasa startowego. Ekip miał być zdolny do lotu nad wodą, lodem, śniegiem i trudnym, nieprzygotowanym terenem. Planowano zarówno wersje pasażerskie, transportowe, jak i wojskowe o bardzo dużym udźwigu. W latach 80. i 90. zbudowano kilka demonstratorów technologii, które przeszły próby naziemne i krótkie loty. Projekt napotkał poważne problemy finansowe po rozpadzie ZSRR, co zahamowało jego rozwój. Mimo że Ekip nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej, pozostaje jednym z najbardziej futurystycznych i oryginalnych projektów lotniczych w historii Rosji. Miejsce drugie. Obiekt 195. Obiekt 195, często określany w źródłach jako T-95, był jednym z najbardziej zaawansowanych i tajnych projektów czołgu podstawowego nowej generacji w ZSRR i później w Rosji. Prace nad nim rozpoczęto pod koniec lat 80., gdy radzieckie wojska lądowe szukały następcy czołgów T-72 i T-80. Projekt realizowało biuro konstrukcyjne Uralwagon Zawodu w Niżnym Tagile przy ścisłej współpracy z instytutami badawczymi. Jedną z kluczowych innowacji była bezzałogowa wieża, co znacząco zwiększało przeżywalność załogi. 3-osobowa załoga miała przebywać w opancerzonej kapsule w przedniej części kadłuba, całkowicie odseparowanej od amunicji. Czołg miał ważyć 60 ton. Głównym uzbrojeniem miała być armata gładkolufowa 152 mm, zdolna niszczyć najciężej opancerzone cele NATO jednym trafieniem. Planowano zastosowanie nowego typu pancerza kompozytowego, reaktywnego Kontakt 5 oraz aktywnych systemów obrony przeciw pociskom. Czołg otrzymałby potężny silnik wysokoprężny o mocy ponad 1500 koni mechanicznych, zapewniający dobrą mobilność mimo dużej masy. W latach 90. i na początku 2000 zbudowano jeden prototyp, który przechodził testy, lecz program był chronicznie niedofinansowany. Około 2010 roku projekt oficjalnie anulowano, uznając go za zbyt kosztowny i skomplikowany do wdrożenia seryjnego. Mimo anulowania obiekt 195 stał się poligonem doświadczalnym nowych technologii, które później rozwinięto. Jego koncepcje bezpośrednio wpłynęły na powstanie platformy Armata, w tym czołgu T-14, choć w uproszczonej i tańszej formie. Miejsce pierwsze. Laser orbitalny Polius. Statek kosmiczny Polius z rosyjskiego Biegun, znany również jako Polus lub Skiff-DM, był radzieckim eksperymentalnym orbitalnym systemem bojowym, rozwijanym w latach 80. w ramach odpowiedzi na amerykański program SDI Strategic Defense Initiative, zwany potocznie Gwiezdne Wojny. Projekt zakładał stworzenie orbitalnej platformy z laserem dużej mocy, przeznaczonej do niszczenia satelitów i celów kosmicznych wroga. Skiff-DM był demonstratorem technologicznym, a nie w pełni uzbrojoną wersją operacyjną.
Platforma miała ogromne rozmiary, około 37 metrów długości i masę przekraczającą 80 ton. Jako źródło energii planowano zastosować potężne generatory i systemy zasilania, nie reaktor jądrowy w tej wersji. Konstrukcję opracowało Biuro Energia, odpowiedzialne również za rakietę nośną Energia. Skiff DM został wyniesiony w kosmos 15 maja 1987 roku podczas pierwszego lotu rakiety Energia. Z powodu błędu systemu orientacji, platforma wykonała nieprawidłowy manewr i nie weszła na orbitę. Prototyp spłonął w atmosferze i spadł do Oceanu Spokojnego. Program został wkrótce potem anulowany z powodów politycznych i finansowych wraz z końcem zimnej wojny. Skiff DM Polius pozostaje jednym z najbardziej ambitnych i kontrowersyjnych projektów broni kosmicznej w historii ZSRR. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.